Baśka! Jezu, Grzesiu, co się dzieje? Do szpitala prosto ze szkoły trafia siedmiolatka, która na przerwie zaczęła się dusić. Na oddział zostają przywiezione również inne dzieci w jeszcze gorszym stanie. Okazuje się, że ktoś rozpylił w szkole trujący gaz. Syn ma bardzo podrażnione oczy. Oczy? Tak. On miał operację na oczy niedawno. No widocznie jakiemuś łobuzowi się nudziło albo nie chciał pisać klasówki. Na oddział trafia kobieta w 7. tygodniu ciąży. Lekarze walczą, żeby uratować dziecko. Kobieta właśnie rozstała się z mężem. Mężczyzna nic nie wie o ciąży. No ale sam pan powinien mieć świadomość, że w jej stanie... Ale w jakim stanie? To on rozpylił ten gaz. Mój Jaś? No oczywiście, on i tak już nie ma czego szukać w naszej szkole. Wychowuję go samotnie i pewnie popełniam błędy. Ale po co te awantury? Ty nie nadajesz się na ojca. Pani doktor, o tym też zakazała pani mówić, prawda? Przepraszam, o czym pan mówi? Ja nie mogę tego tak zostawić. Muszę dowiedzieć się, czyje to dziecko. Na szpitalny oddział ratunkowy karetka przywozi 7-letnią Kasię Matusz. Dziewczynka podczas przerwy nagle zaczęła się dusić. Objawom ostrej duszności towarzyszy gwałtowny kaszel. Dyrektorka szkoły natychmiast wezwała pogotowie. W drodze do szpitala ratownicy podali dziecku tlen i bezskutecznie starali się je uspokoić. Kasia jest bardzo przestraszona i ciągle pyta o mamę. Co z dziewczynką? Cechy niewydolności oddechowej, saturacja 88. Podaliśmy tlen, założyliśmy węflon. Kaszle, skarży się na duszności. Dziecko na coś choruje? W szkole nie potrafili nam powiedzieć. Doktor Nowicka wie, że dla dziewczynki kłopoty z oddychaniem i całe zamieszanie wokół to duży stres. Dlatego rozmawia z nią bardzo spokojnie, tak żeby nie zorientowała się, że jej stan jest bardzo poważny. Powolutku, Kasieńko. A powiedz mi, Kasiu, miałaś już wcześniej taki kaszel? Miałaś, tak? A mama daje ci jakieś leki? A pamiętasz może jakie? Nie pamiętasz, tak? To nic. Usiądź sobie, zostań tak w pozycji siedzącej, dobrze? Ja cię teraz osłucham. Ciężko ci się oddycha, prawda? Lekarka musi teraz jak najszybciej ustalić, co jest przyczyną ataku duszności u dziecka. Takie objawy występują na przykład podczas zapalenia płuc, na które teraz zachorowało już bardzo wiele dzieci. Tutaj coś nam świszczy, jeszcze zobaczymy. W skrzelach też. Jaka saturacja? 95%, oddech przyspieszony 70 na minutę. W takim razie inhalujemy ją salbutamolem, żeby rozkurczyć oskrzela i proszę podać dożylnie hydrokortyzon, Dobrze. tak? A ty, Kasieńko, połóż się powolutku. Te leki ci pomogą, wiesz, będzie ci łatwiej oddychać. Dziewczynka ma ewidentne objawy zaostrzenia astmy oskrzelowej. Szkoda, że opiekunowie w szkole nie wiedzieli o jej chorobie. No, taką wiedzę powinni posiadać na wypadek ataku duszności u dziecka. Ale leki, które dostała Kasia, rozkurczą jej oskrzela i pozwolą małej swobodniej oddychać. No i czekamy na jej rodziców. Pół godziny później w izbie przyjęć pojawia się ojciec 7-letniej Kasi. Pogotowie tu przywiozło moją córkę. Chwileczkę, proszę zaczekać. Kolejka jest, tak? To chyba wszystko. Niech pan poczeka. Proszę. Mężczyzna otrzymał telefon ze szkoły, że jego córka jest w szpitalu. Jest bardzo zdenerwowany. Przez telefon nikt nie był mu w stanie powiedzieć, co właściwie stało się jego dziecku. Tak, jest. Właśnie jest badana. A kto ją bada? Co się stało? Doktor Nowicka. A gdzie ją znajdę? Albo na sali segregacji, albo w pokoju lekarzy. Będzie pan musiał poszukać. Do szpitala dotarła także żona mężczyzny. Baśka? Gdzie ty jesteś? No, na oddział ratunkowy miałaś iść. No, chodźże szybko. Doktor Nowickiej szukam. Niestety jej nie ma. Proszę poszukać na oddziale. Gdzie? Proszę wyjść tam. Siedzę w pracy i nagle telefon dzwoni. Podnoszę słuchawkę, no i słyszę, że pogotowie Kasię zabrało. No to próbuję się dowiedzieć czegoś, czy upadła, wypadek miała. No ktoś powinien mi coś powiedzieć. Cokolwiek.
Baśka! Jezu, Grzesiu, co się dzieje? Nie wiem, no dzwonili do mnie ze szkoły, ale jakiś bełkot normalnie, że pogotowie przywiozło tu Kasię, ale nic poza tym nie wiem. Jezu, słuchaj, oni mi nic nie powiedzieli, że na ratunkowym, tylko że w szpitalu. Dzwoniłam do wychowawczyni, ale ona w ogóle nie odbiera komórki, nie wiem, co się dzieje. Dlaczego Kaśka tutaj jest? Nie wiem, tylko teraz powiedzieli mi, że jakaś Nowicka ją bada. To chodź, no. Słucham państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. My szukamy naszej córki Kasi Matusz. A ta dziewczynka, którą ze szkoły przywieziono, tak? Tak, tak. No, jest Wiem. na sali segregacji. A kogo państwo szukają? Lekarza? No pani doktor Nowickiej podobno ją bada. No nie ma jej teraz w dyżurce. Ja ją zawiadomię, że państwo przyszli, dobrze? Ale proszę chwilę poczekać. Czy my możemy zobaczyć Kasię teraz? No w tej sytuacji, jak nie ma pani doktor, dobrze, to proszę ze mną. Zaprowadzę państwa, proszę. Pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Sułowska wie, że obecność rodziców uspokoi 7-letnie dziecko, dlatego pozwala im wejść na salę segregacji. Po podaniu leków rozkurczowych dziewczynka czuje się już znacznie lepiej. Atak duszności powoli mija. Wszystko w porządku, dziecko? Co cię boli? Co się Upadłaś? stało? Co się stało? Biegałaś? Co się stało? Jasiek, i była przerwa, no i Jasiek mnie goni. Jaki Jasiek? Jasiek Borek. Miałaś powiedzieć pani, przecież nie prosiłam cię. Jeżeli on będzie znowu was gonił, jeżeli będzie wam dokuczał. Okazuje się, że kolega gonił na przerwie dziewczynkę, a ta nie może się męczyć i dlatego mogła dostać ataku duszności. Ten taki, co dokucza wszystkim dzieciom. Borek, on jest bardzo głupi. A ty o tym, Jaśku, przecież miałeś z nimi rozmawiać. Ale rozmawiałam. Prosiłam panią, żeby wezwała ojca do szkoły. Kasiu, dobrze się czujesz teraz? już lepiej? Lepiej się czujesz, tak? Wiesz co, dziecko, połóż się, musimy Dzień dobry, porozmawiać. Anna Nowicka. Dzień dobry. Witam. To są moi takiego? rodzice i ja z nim już pójdę. Dobrze, kochani, ale najpierw ja z nimi porozmawiam, tak? Pozwolą państwo ze mną. Nie za długo. To cześć, Kasia, to... Doktor Nowicka musi teraz poinformować rodziców o przyczynach choroby. Chce także dowiedzieć się, czy ich córka jest leczona na astmę. Spokojnie, ja chciałam zapytać, czy Kasia choruje na astmę, bo to jest istotne. No niestety tak, ale dlaczego pani pyta? No to był właśnie atak astmy oskrzelowej. No ale dlaczego? No przecież dzisiaj naprawdę wszystkie leki jej dałam. Kontrolujemy wszystko. Zrobiłam jej dzisiaj nawet inhalację. Nie wiem, może jakiś duży wysiłek w szkole, a nauczyciele w ogóle wiedzą, że państwa córka jest chora? Tak. Pani wychowawczyni wie. No z tym, że ona nie odbiera ode mnie telefonu. Powinna jej No, przypilnować. słyszałaś, że ten Jasiek ją gonił, nie? Tylko nie było żadnego nauczyciela przy przecież tym. tu A ma- teraz to pewnie wychowawczyni specjalnie nie odbiera telefonu. A czy my możemy Kasię zabrać do domu? Teraz jeszcze nie. Jej stan co prawda jest stabilny, ale jeszcze chciałabym ją poobserwować. Musi u nas zostać jeszcze chwilę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rodzice nie rozumieją, dlaczego mimo starannej opieki ich córka dostała ataku astmy. Denerwują się, że wychowawczyni córki, która wiedziała o jej chorobie, nie kontaktuje się z nimi. Podejrzewają nawet, że nauczycielka celowo unika rozmowy. Nie rozumiem, przecież było wszystko już w porządku. Cholera jest poza zasięgiem. Nie no, po prostu jak ją dorwę, to pokażę jej, jak się łapie zasięg. Nie dopilnowali Kasi w szkole. Prosiłam nauczycielkę, żeby trzymała nad nią pieczę. Widocznie nie słyszała, co mówię. I jeszcze w dodatku nie odbiera telefonu. Przecież w domu podajemy wszystkie leki Kasi i robimy inhalacje i kontroluję to wszystko. Nie rozumiem, co się stało. Tymczasem w izbie przyjęć pojawia się Agnieszka Górska. Kobieta zasłabła w restauracji, w której jest menadżerem. Szef chciał jej pomóc, ale ona postanowiła sama pojechać do szpitala. Jej przełożony bardzo się o nią martwi. To ja dawam radę, no. Okej, nie chcę nikogo wyciągać, jest tyle pracy. Okej, oczywiście. Dam znać. Proszę panią, co się stało? Słyszy mnie pani? Proszę się odsunąć, proszę panią, Ula, daj wózek. Kobieta słabnie, ale cały czas jest przytomna. Jedna z pielęgniarek decyduje, że trzeba ją natychmiast umieścić w sali segregacji. Co się dzieje? Zemdlała pani tutaj na izbie przyjęć. Słyszy mnie pani? Słyszy pani, co się dzieje? Bolą mnie ręce, ramiona. Gorąco mi. Pewnie pani ma gorączkę. Pomału, proszę, przyniesiemy panią na łóżko. Pomaleńku. Proszę się położyć. Pomalutku. Pomału. Jak się pani nazywa? Górska. Agnieszka Górska. Ja jestem w ciąży. Tak? Który tydzień? Początek, 7. tydzień. Ma pani ze sobą dokumenty jakieś? Basiu, zostań z panią, ja idę po lekarza i potem panią zaraz... Kiedy pielęgniarka oddziałowa dowiaduje się, że kobieta jest w ciąży, musi natychmiast poinformować lekarza.
Tymczasem ordynator otrzymał telefon, że na oddział jadą 2 karetki pogotowia, które wiozą dzieci z tej samej szkoły, co przyjęta niedawno 7-letnia pacjentka. Wiesz co, trzeba ściągnąć Dominikę, dlatego że jest na chirurgii, ja muszę się zająć, jakieś dzieciaki nam wiozą ze szkoły, nie wiem, co się tam podziało. Aha, no dobra, no to dzwonię po nią w takim razie. Jest. Jak tam? Lepiej się już pani czuje? To z przemęczenia. Mamy w pracy teraz 3 ankiety pod rząd. Ma temperaturę 37,9. Zaraz pani doktor do pani przyjdzie, zbada panią. No ale trzeba się oszczędzać, pani jest w ciąży przecież. Wiem, ale to moja nowa praca. Nie mogę tak od początku się zwalniać. Rozumiem. Ma pani przy sobie dokumenty? Zarejestrowałabym panią. Tak. W torebce, tak? Może mi pani podać? Nienawidzę być taka bezradna. Czy poinformować kogoś, że pani tu jest? Nie, nie trzeba. Co się dzieje? Pacjentka zasłabła na izbie przyjęć, jest w ciąży. Dziewczyna jest w ciąży i od razu widać, że w kiepskim stanie. Chyba bardziej powinna na siebie uważać. No ale to jedna z tych niezniszczalnych, które nie zadbają o siebie, dopóki coś im się nie stanie. Na oddział docierają kolejne dzieci. Jeden z uczniów może stracić wzrok. Tymczasem rodzice innych dzieci oskarżają go, że to on rozpylił w szkole gaz. No widocznie jakiemuś łobuzowi się nudziło albo nie chciał pisać klasówki. Mojemu Maciusiowi kiedyś wbił ołówek w rękę. Do krwi. Pewnie to on ten gaz rozpylił. Kto był? Mój mąż? Lekarze obawiają się, że kobieta w ciąży może mieć raka. Tak powiększone węzły chłonne mogą również świadczyć o zmianach nowotworowych. Kobieta nie chce widzieć męża. Ten nic nie wie o ciąży. Żona jest w tej chwili bardzo osłabiona i naprawdę potrzebuje spokoju. Tylko trzeba przekazać, że kobieta jest w ciąży. Okej, dzięki. Ja nie mogę tego tak zostawić. Muszę dowiedzieć się, czyje to dziecko. Miałaś już wcześniej taki kaszel? Do szpitala prosto ze szkoły karetka przywozi 7-letnią Kasię. Dziewczynka podczas przerwy nagle zaczęła się dusić. Jej rodzice obwiniają nauczycieli, że nie potrafili przypilnować ich dziecka. Jak się czujesz? Wszystko dobrze? Była przerwa, no Jasiek mnie goni. Jaki Jasiek? Dziewczynka ma ewidentne objawy zaostrzenia astmy oskrzelowej. Może jakiś duży wysiłek w szkole? Słyszałaś, że ten Jasiek ją gonił, nie? W izbie przyjęć mdleje kobieta w 7. tygodniu ciąży. Do szpitala przychodzi prosto z pracy. Jej szef zmusił ją, żeby poszła się zbadać. Agnieszka Górska. Ja jestem w ciąży. Tak? To jedna z tych niezniszczalnych, które nie zadbają o siebie, dopóki coś im się nie stanie. Jestem po prostu słaba. A od dawna pani gorączkuje? Od tygodnia. Ale wie pani, że już dawno powinna pani być u lekarza, prawda? Wiem, ale mamy bardzo dużo pracy. Otwarliśmy restaurację po remoncie. Naprawdę, nie ma kiedy. Ale jest pani w ciąży, tak? Była pani u ginekologa? Byłam w 3. tygodniu, ale to po prostu jakieś przeziębienie. Boli mnie gardło, mięśnie. Dobrze, jakby pani dała radę usiąść, ja panią osłucham. Proszę przez chwilkę nic nie mówić, dobrze? Pacjentka dr Gajdy bagatelizuje swój stan. Uważa, że nic jej nie jest. Najbardziej przejmuje się tym, że nie jest w pracy. Co w porządku, zobaczymy jeszcze brzuch. A takie zasłabnięcia często się pani zdarzały? Może 2 razy, ale to z przemęczenia. A biegunki, wymioty? Może 2 razy, ale to chyba normalne w ciąży. A to panią boli? Nie. A na coś pani choruje? Bierze pani jakieś leki? Nie. Dobrze, a te wysypki na brzuchu i na plecach, od dawna je pani ma? Od kilku dni. Na plecach też mam? No niestety. Ale proszę leżeć. Przepraszam, ale telefon. Dobrze, a mogłaby pani to później odebrać? Mogę, teraz Leszek dzwoni. To niech pani powie mężowi, że jest... To mój szef. Przepraszam. Dobrze, proszę. Cześć, Leszek. No, już jestem badana, wiesz? Kto był? Mój mąż? Kto mu powiedział, że tu jestem? Widać wyraźnie, że kobieta z jakiegoś powodu jest zła na męża. Nie chce go widzieć i nie powiedziała mu, że jest w szpitalu. Wiesz co, ja muszę kończyć. Jestem badana. No, pogadamy później. Możemy kontynuować, tak? Tak. Dobrze, to proszę otworzyć buzię szeroko. Szerzej? Dobrze. Gardło zaczerwienione, migdałki też. Dobrze, dziękuję. Jeszcze zobaczymy węzły. Bardzo mocno powiększone. Boli panią? Tak. Od dawna? Od kilku dni. Nie wiem dokładnie. Dobrze.
Pani Basiu, proszę pobrać krew do badań, dobrze? Proszę leżeć spokojnie. No, pacjentka jest osłabiona. Niepokoją mnie też te powiększone węzły chłonne, bo to może świadczyć o infekcji groźnej dla jej ciąży. No i niestety tak powiększone węzły chłonne mogą również świadczyć o zmianach nowotworowych. Dlatego właśnie musimy przeprowadzić bardzo dokładne badania. W tym momencie do szpitala przyjeżdża karetka. Przywozi dziecko z tej samej szkoły, z której przywieziono dziewczynkę z atakiem astmy. Chłopiec ma poważne problemy z oczami. Czekający w izbie przyjęć rodzice dziewczynki od razu rozpoznają chłopca, który w szkole często dokucza ich córce. Jezus. Bierze mnie. Grzesiek, to jest Borek. To jest Borek ze szkoły Kasi. Z klasy Kasi. Nie musisz być dzielny. Tak, no Jezu, jeżeli on ma z tym coś wspólnego, to nie wiem, pani doktor, to ze szkoły Kasi. To jest kolejne wyzwanie z tamtej szkoły. Skarży się na pieczenie oczu. Przemiliśmy je solą fizjologiczną. Dobrze. Będziemy mierzyć saturację. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Jak masz na imię? Jasiek. Jasiek, tak? Dobrze, Jaśku. Podobnie jak przywieziona wcześniej z tej samej szkoły dziewczynka, chłopiec ma gwałtowny, ostry kaszel i bardzo podrażnione oczy, na które ratownicy założyli opatrunek. Już spokojnie. Spokojnie. Akcja serca przyspieszona. Saturacja też obniżona 92. Dziękuję. Zobaczymy teraz oczy. Nie. Ale spokojnie. Ale zaraz ci pomożemy, wiesz? Pomożemy ci. dobrze? Spokojnie. Uspokój się, wiesz, żeby ci pomóc, muszę zobaczyć twoje oczy. Spokojnie, powolutku. Powolutku. Spokojnie. Możesz spróbować otworzyć, czy nie? Damy radę? Nie damy rady, tak? Wiesz co, to poczekaj. Przemyjemy ci je wodą, żeby mniej bolały. Poproszę. Kiedy doktor Nowicka próbuje zbadać podrażnione oczy siedmiolatka, na oddział dociera kolejny mały pacjent z tej samej szkoły. Dobra, jedziemy tam na ostatnie łóżko. No i co jest? Nie dotykaj. Maciej Konarski, 7 lat. Teraz poleję ci tutaj. No, zaburzenia wydolności oddechowej. Spokojnie, zaraz. Chwilowa utrata przytomności. Podaliśmy tlen, założyliśmy Benflon. Dobrze, dajcie go na łóżko. Na oddziale jest już trójka uczniów. Okazuje się, że do innych szpitali z tej samej szkoły trafiło kilkanaścioro innych dzieci. Wszystko wskazuje na to, że w szkole doszło do jakiegoś poważnego wypadku. Coś cię boli? Gdzie cię boli? Powiedz mi. Tu, dobrze, pokaż mi gardło. Otwórz. No, widzisz, czerwone. A oczy cię pieką? Trochę. Trochę, dobrze, to trzymaj sobie tutaj maskę. To są wszystkie te dzieci z tej szkoły? Dokładnie tak i wygląda na to, że mają te same objawy. Aha. Tak naprawdę to jest podrażnienie skóry, śluzówek, oczu. Najpierw była ta dziewczynka z zaostrzoną astmą skrzelową, tak? A tutaj, tak jak widzisz, dzieci mają podrażnione oczy, gardło. Pokaż mi te oczki. Nie wiem, może jakiś gaz czy coś w tym rodzaju. No, wygląda mi to chyba na gaz pieprzowy albo łzawiący. To będę potrzebował okulistę. Dla wszystkich tlenoterapia, Dobra, dobrze? ale co, w szkole ktoś by gaz rozpylił? No, są różne dowcipnie się. No. Za moich czasów się paliło zeszyty pod ławkami. Przepraszam bardzo. No dzień dobry, Wójtowicz, będę potrzebował okulistę. To ewidentnie wygląda na podrażnienie gazem. No widocznie jakiemuś łobuzowi się nudziło albo nie chciał pisać klasówki. No niestety nie pomyślał o konsekwencjach, a gaz pieprzowy czy bojowy jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza dla osób chorych. Choćby tak jak ta dziewczynka chora na astmę. Prawdopodobnie gaz wywołał u niej atak. Do szpitala docierają rodzice dzieci przywiezionych na oddział. To państwo tutaj? Kasia też tu jest? Tak. No to my 15 dzieci rozwieziono po szpitalach. Nasza Kasia dostała ataku astmy. Jest także ojciec chłopca, który dokucza chorej na astmę dziewczynce. Jej rodzice mają o to do niego pretensje. A pana syn ją gonił. Pewnie się tylko Dokucza bawili. dzieciom. Niech pan w końcu coś zrobi ze swoim synem. Ktoś ma podejść do nas. Piękna mi zabawa. No ale Jaś też tu jest i syn pani Konarskiej również. Mój Maciuś też mi mówi, jak jest pieskiego syna ziółko. No ale to co, to wszystkie te dzieci w innych szpitalach to też przez mojego Jasia? No jak go cieszą takie zabawy, to na pewno. Na pewno. To się musi jakoś wyjaśnić. A gdzie jest ich wychowawczyni? No właśnie, nie odbiera telefonu. Przez cały dzień bezpieczna próbowałam się... szkoła? Nie, uspokójmy Próbowałam się dodzwonić. Uspokójmy się teraz, najważniejsze jest zdrowie naszych dzieci. Później będziemy dociekać, kto naprawdę zawinił. Gdzie jest lekarz? Dlaczego ta kobieta zaatakowała mojego Jasia? Przecież tak samo jak jej córka wylądował tutaj, w szpitalu. Nikt naprawdę nie wie, co się tam wydarzyło. A Jaś czasem jest trudny. Próbuje zwrócić na siebie uwagę. 5 lat temu stracił mamę. Nawet nie pamięta, jak wygląda. Wychowuje go samotnie,
I pewnie popełniam błędy. Ale po co te awantury? Rodzice bardzo denerwują się, co dzieje się z ich dziećmi. Przepraszam, czy państwo jesteście rodzicami dzieci, które tutaj przywiozły? Tak. Ja nazywam się Piotr Wójtowicz, jestem ordynatorem. Wasze dzieci znalazły się tutaj, ponieważ w szkole ktoś rozpylił gaz. Gaz? Jaki gaz? Proszę pana, nie wiem, łzawiący, pieprzowy, teraz to można wszędzie kupić, zwłaszcza w internecie. Ale kto mógł coś takiego zrobić? Proszę pani, no tym się pewnie zajmą władze szkoły, natomiast ja mogę państwu powiedzieć tylko tyle, że wszystko jest w porządku, dzieci są zaopatrzone, obserwujemy je, proszę się nie denerwować, będziemy je wypisywać. Mamy tylko problem z jednym chłopcem, Jan Borek. Ja jestem ojcem Jana. Syn ma bardzo podrażnione oczy. Oczy? Tak. On miał operację na oczy niedawno. A operację? To pan pozwoli ze mną, dobrze? A my? Czy ja mogę mojego syna zobaczyć? Proszę pani, za chwileczkę będziemy i dziewczynkę, i chłopca wypiszemy. Trochę cierpliwości, dobrze? Nie mogę was tam wszystkich puścić, proszę bardzo. Gaz? Kurna. Muszę zadzwonić do tej wychowawczyni. Kiedy wzburzeni rodzice znowu próbują skontaktować się z wychowawczynią swoich dzieci, na oddział wbiega mąż leżącej na sali segregacji pacjentki w ciąży. Podobno tutaj jest moja żona Agnieszka, Zasława w pracy. Tak, ja jestem doktor prowadzący. Agnieszka Górska. Dokładnie, leży tutaj. Próbowałem do niej Zapraszam. zadzwonić, ale co się stało? Proszę pana, ona twierdzi, że od jakiegoś czasu źle się czuje, ale niczego pan nie zauważył? Ostatnio mało rozmawiamy, ale to coś z żołądkiem, z sercem. Może po prostu się przemęczyła. Proszę pana, ona twierdzi też, że po prostu się przemęczyła, no ale sam pan powinien mieć świadomość, że w jej stanie... Ale w jakim stanie? Ja nic nie rozumiem. To w końcu coś się stało, czy nie? Ale Wszystko wskazuje na to, że mąż pacjentki dr Gajdy nie wie o tym, że jego żona jest w ciąży. no proszę pana, niestety przywieziono przed chwilą 3 dzieci w ciężkim stanie, także nie, ale proszę sobie tutaj zaczekać. Jak tylko będzie możliwość, to ja pana poproszę, dobrze? Dlaczego nie powiedziano mi wprost, co się dzieje mojej żonie? Martwię się i nic nie wiem. Po ostatniej awanturze wyprowadziłem się. Znaczy, żona kazała mi się wyprowadzić. Poszło o pracę. Nic jej nie powiedziałem, że straciłem robotę. Nie chciałem jej denerwować i szybko coś innego znaleźć. Ale dowiedziała się i taki szał wpadła. Tymczasem w sali segregacji ojciec 7-letniego Jasia Borka stara się uspokoić syna i przekonać go, żeby poproszonemu o konsultację okuliście pozwolił zbadać swoje podrażnione oczy. Chcesz, żeby ci przestało boleć, to musisz nam pokazać oczy. Co tu się dzieje? Skąd tyle dzieci? Ktoś rozpylił gaz w szkole i najgorzej z tym chłopcem, to jest jego ojciec, mówił, że miał operację parę miesięcy temu. Jaką miał operację syn? Jakieś 3 miesiące temu przeszedł operację oka. Miał zaćmę od urodzenia. Wszczepiano mu soczewkę? Tak, Które to oko? lewe. W związku z tym, że 7-latek przeszedł niedawno poważną operację, okulista musi teraz dokładnie zbadać jego oczy. Istnieje ryzyko, że chłopiec może stracić wzrok. Jasiek. Jaśku, no to słuchaj, musisz mi teraz pomóc, żeby to szybko, sprawnie poszło badanie. Wszystko będzie dobrze. Zaraz sprawdzimy. Proszę cię, otwórz troszeczkę oczko. Trzymaj mocno tatę, dobrze? Nie będzie naprawdę Pokaż, bolało. pani doktor, to Otwórz oczko na chwileczkę. Ja tylko No, doktor był zbadam. chory. O, widzisz? Nie boli, ale bardziej nie boli niż piekło przed chwilką, prawda? Super. A teraz jeszcze prawe sprawdzimy. A prawe cię wcale nie boli, prawda? Tak bardzo. O. No niestety, podrażnienie i uszkodzenie spojówek. Wezmę go na okulistykę, żeby to sprawdzić w lampie szczelinowej, dobrze? A czy ja mogę zostać z synem? Nie ma takiej potrzeby, żeby pan tam jechał. Proszę poczekać na zewnątrz. Nie idą. No dobrze, to tatuś pójdzie z nami, dobrze, Jasiu? A teraz proszę założyć opatrunek i widzimy się na okulistyce. Proszę poczekać, Dziękuję dobrze, bardzo. na zewnątrz. Proszę bardzo. Nie idź nigdzie. Zaraz wrócę. Będziemy Jeszcze razem. obserwujemy, ale będą do wypisania i dziewczynka, i chłopczyk, dobrze? Boże, żeby tylko nic się w tym oku nie uszkodziło. Jaś się już tyle wycierpiał. 3 razy przesuwali termin operacji, bo chorował. Już myślałem, że wszystko będzie w porządku, że będzie okej. Dzieciaki na podwórku wołały za nim ślepe oko. Nie no, nawet nie dopuszczam do siebie myśli, że będzie coś nie tak. Co się dzieje? Widział pan mojego Maciusia? Tak, Kasię i Maciusia będą wypisywali, natomiast mój Jaś ma bardzo podrażnione oczy i nie wiem, co będzie z nim. Co za kretyn gaz rozpylił w szkole przy takich małych dzieciach? Nie, no trzeba znaleźć sprawcę, choćby trzeba było policję zawiadamiać.
Na oddział przyjechała dyrektorka szkoły, do której chodzą poszkodowane dzieci. Rozzłoszczeni rodzice natychmiast żądają od niej wyjaśnień. Dzień dobry. Co się dzieje? Wie pani coś? Kto to zrobił? Nasza córka ma astmę i przez ten gaz dostała ataku duszności. Tak, proszę państwa, spokojnie, naprawdę trudna sprawa. Dla mnie trudna, dla państwa trudna. Myślę, że wszystko się wyjaśni, naprawdę. Wie pani, że wychowawczyni nie odbiera telefonu? Próbuję się do niej dodzwonić od samego rana i nie odbiera. Wydaje mi się, że ona specjalnie tego telefonu nie odbiera. Ale przede wszystkim, dlaczego pani dopiero teraz do nas przyjechała? To może tak, po kolei. Proszę państwa, myślę, że wychowawczyni Kasi nie robi tego celowo. Ona jest chora na zwolnieniu lekarskim w domu i po prostu o niczym nie wie. A pani coś wie? Policja już została wezwana, była w szkole, śledztwo jest w toku i myślę, że wszystko się niebawem wyjaśni. A proszę mi powiedzieć przede wszystkim najważniejsze, co z dziećmi? Jak one się czują? Czy są zdrowe? Ja jeszcze z synem nie rozmawiałam. A pana Jaś? Może on coś wie? Nie wiem, nie pytałem go. A dlaczego? Bo jest w złym stanie. Zabierałem go na okulistykę, przepraszam. Gdzie pan ucieka? O, a ten co? Tutaj tak sam, bez żony? Dziecko matki pewnie nie ma. To pani nie wie? On sam syna wychowuje. Nie ma matki. Zmarła kilka lat temu. A, no to już wszystko rozumiem. Same problemy przez niego, dlatego. Mojemu Maciusiowi kiedyś wbiło ołówek w rękę. Do krwi. No co pani mówi? Tak. No to niezły z niego łobuz rośnie. Pewnie to on ten gaz rozpylił. Wszystko się wyjaśni. Proszę państwa, Nie, ale się naprawdę muszę myślę, wodę napić. spokojnie myślę, że wszystko się wyjaśni. Mówili, że szkoła jest bezpieczna. To niech tego pilnują, a nie przyjmują, kogo popadnie. A ten Jasiek? Kasia ciągle na niego się skarży, że jej dokucza, że ją bije, że jest wobec niej złośliwy. Nie zdziwię się, jeżeli to on ten gaz rozpylił. W sali segregacji na wypis czeka 2 siedmiolatków. 3, Jaś Borek, został przewieziony na okulistykę. Tymczasem pacjentka w ciąży czeka na wyniki badań. Kobieta nie wie, że do szpitala przyszedł jej mąż. Cały czas rozmawia przez telefon ze swoim szefem. Jak sobie w ogóle radzicie? Wiesz co, Leszek, kończę. No, odezwę się później. Pa. Nie dają pani spokoju, co? Męczą nawet w szpitalu. Nie, szef jest w porządku, martwi się o mnie. A mi jest strasznie głupio, że tak zostawiam ich z wszystkim. Ale trzeba się oszczędzać, naprawdę, uważać na siebie. Tak, wiem. A czy wiadomo już coś o moim stanie? Jeszcze czekamy na badania krwi, powinny być za chwilę. Pani doktor. Pani doktor. Słucham. Czy już coś wiadomo? Martwię się. Czy te wszystkie badania nie zaszkodzą dziecku? Pani Agnieszko, przede wszystkim to powinna pani bardziej na siebie uważać. Naprawdę, jak coś się dzieje, to od razu iść do lekarza, a nie czekać, aż pani zemdleje. Tak, wiem, ale teraz będę musiała utrzymać nas oboje. No i trzeba mieszkanie wyremontować. Dobrze, ja wszystko rozumiem, ale nie może tego ktoś inny załatwić. A niby kto? No ja nie wiem, na przykład pani mąż, który na panią czeka. Mąż? Tak, i przyniósł kwiaty. Ale jeszcze jestem taka słaba. Wolałabym odpocząć. Ale jak to ja nie rozumiem, to nie chce pani go widzieć? Nie, ja po prostu później do niego zadzwonię, dobrze? No dobrze, skoro pani tak uważa. Niepokoi mnie jeszcze jedna sprawa. Nie wiem dlaczego, ale pani mąż ani razu nie wspomniał o dziecku. Ale proszę z nim w ogóle nie rozmawiać na mój temat, dobrze? Ale dobrze, pani ja Agnieszko. po prostu, ja do niego zadzwonię. Ja mu Dobrze, ja wszystko rozumiem. sama powiem, ale Pani Agnieszko. niech pani mu nic nie mówi, dobrze? Dobrze, ja mu nic nie powiem. Proszę się uspokoić, obiecuję. Sama pani z nim porozmawia, dobrze? Tymczasem w izbie przyjęć czeka mąż kobiety. Mężczyzna nic nie wie o ciąży, a pacjentka nie chce, żeby doktor Gajda go o czymkolwiek informowała. Żona jest w tej chwili bardzo osłabiona i naprawdę potrzebuje spokoju. Ale to ja jej ten spokój odbieram. Przecież cały czas rozmawia z kimś przez Proszę telefon. pana, proszę się uspokoić. Ona sobie nie życzy, żeby teraz pan do niej przychodził. Niestety przykro mi, nie wiem, co się między państwem stało, ale musicie sobie to wyjaśniać sami. Gadały się baby. Tak nie może być. Agnieszka, Po co przyszedłeś? musimy porozmawiać. Nie ma o czym. Agnieszka, tak nie może być. A właśnie tak jest. Straciłeś kolejną pracę. Ja nie mogę cały czas utrzymywać nas obojga. Dość! Z tą pracą to nie moja wina była. Nigdy nie jest twoja. Mam już tego dość. Ile raz cię już wywalili?
Sam rezygnowałem. Odwiedziny męża denerwują kobietę. Okazuje się, że mężczyzna po raz kolejny porzucił pracę. Żona uważa, że jest nieodpowiedzialny i nie można mu zaufać. Aga, czy ty i on? Wyjdź stąd! Proszę pana, czy ja panu mówiłam, że żona potrzebuje spokoju? Proszę z żoną porozmawiać. Tu są dzieci. Natychmiast proszę wyjść albo wezwę ochronę. Idź stąd, wyjdź! Dlaczego on nastawia sprawę tak ostro? Mam prawo wiedzieć, jak się czuję. Nie wiem, jak tutaj trafiła, na co choruje. Dlaczego ona jest taka uparta? Pani doktor, czy mówiła mu pani o dziecku? Nie, oczywiście, że mu nie powiedziałam. Doktor, są wyniki badań pacjenta. Dobrze, dziękuję. Pani Agnieszko, ma pani anemię, źle się pani odżywia, podniesione próby wątrobowe, to może świadczyć o stanie zapalnym. Czy to grozi jakoś dziecku? Bardzo niepokoją mnie te powiększone węzły chłonne. Będziemy musieli zrobić rentgen klatki, żeby tam sprawdzić i USG węzłów szyjnych. Pani jest w ciąży, musimy po prostu dmuchać na zimnym. Teraz proszę leżeć spokojnie, dobrze? Małżonkowie są bardzo skłóceni, a doktor Dominika nie chce, żeby mąż stresował ciężarną żonę. Agnieszka, gdzie jedziesz? Co ty jeszcze robisz? Idź stąd, Łukasz, mówiłam ci, nie chcę cię widzieć! Kobieta jedzie właśnie na rentgen klatki piersiowej. W dalszym ciągu jest zła na męża i nie chce z nim rozmawiać. Tymczasem on bardzo się martwi o zdrowie żony. Słuchaj, zlecenie radiologowi położyłam na biurku. Tylko trzeba przekazać, że kobieta jest w ciąży. Okej, dzięki. Przepraszam bardzo, ta pacjentka w środku jest w ciąży? A przepraszam, kim pan jest? No ja z rodziny jestem. No to chyba powinien pan wiedzieć. Aga w ciąży, ja nic nie wiem? Dlaczego mi nie powiedziała? Pewnie dlatego nie odbierała telefonów. A co, jeśli to nie jest moje dziecko? Pewnie jest tym facetem, co daje jej pracę. Nie. Ja nie mogę tego tak zostawić. Muszę dowiedzieć się, czyje to dziecko. Łopuzów do szkoły przyjmujecie. Rodzice oskarżają 7-letniego Jaśka o spowodowanie wypadku i chcą, żeby dyrekcja usunęła chłopca ze szkoły. On sobie sam na taką opinię zasłużył. Wiemy, jaki jest ten chłopak. Nikt inny tego nie mógł zrobić. Chyba trzeba będzie sprawę do sądu rodzinnego oddać. Pani doktor, o tym też zakazała pani mówić, prawda? Przepraszam, o czym pan mówi? Już pani dobrze wie, o czym. Ty nie nadajesz się na ojca. Mąż pacjentki dowiaduje się, z kim jego żona jest w ciąży. Tak, wątroba jest powiększona. Tymczasem lekarze diagnozują u kobiety chorobę, która może zagrażać dziecku. Pani doktor, co z tymi badaniami? Mój Jaś? No oczywiście, on i tak już nie ma czego szukać w naszej szkole. Proszę państwa, właśnie miałam telefon z policji. Mają sprawcę. W izbie przyjęć mdleje kobieta w 7. tygodniu ciąży. Lekarze obawiają się, że kobieta może mieć raka. Tak powiększone węzły chłonne mogą również świadczyć o zmianach nowotworowych. Mąż? Tak, i przyniósł kwiaty. Ale Mąż kobiety dopiero teraz dowiaduje się, że żona jest w ciąży. Ja nie mogę tego tak zostawić. Muszę dowiedzieć się, czyje to dziecko. Miałaś już wcześniej taki kaszel? W jednej ze szkół ktoś rozpylił gaz. Do szpitala trafiają dzieci, które mają problemy z oddychaniem. Jeden z chłopców ma podrażnione oczy. Grozi mu uszkodzenie wzroku. Miał operację na oczy niedawno. No widocznie jakiemuś łobuzowi się nudziło albo nie chciał pisać klasówki. To on rozpylił ten gaz. Mój Jaś? No oczywiście, on i tak już nie ma czego szukać w naszej szkole. Rodzice poszkodowanych dzieci żądają od dyrektorki, żeby ta wyrzuciła winnego chłopca ze szkoły. Proszę pana, to nie tak. Policja prowadzi śledztwo. Myślę, że niebawem wszystko się wyjaśni. Tak, i to ma uspokoić, tak? Tyle razy zgłaszałam, że ten Jasiek Borek dręczy naszą córkę, ale nikt z tym nic nie zrobił. Niestety nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja jestem pewna, że to on rozpylił ten gaz. Oczywiście, że to on. Ale skąd pani wie? Nie ma dowodu. Proszę panią, rodzice rozmawiają między sobą. Wiemy, jaki jest ten chłopak. Nikt inny tego nie mógł zrobić. Chyba trzeba będzie sprawę do sądu rodzinnego oddać, bo ten Borek sobie z synem nie radzi. I niech się zapyta syna, zobaczymy, czy się przyzna. Proszę państwa. Pani doktor! Pani doktor. Momencik. I powtórzymy badania, dobra? Dobra, dzięki. Tak, słucham. Co z naszymi dziećmi? Kasia i Maciuś zaraz zostaną wypisani i wyniki wszystkich badań będą w wypisie. Czy ja mogę zajrzeć do mojego synka? Ja chciałam Kasię zobaczyć. No dobrze, niech pani wejdą. Zapraszam. To idź, opór. Proszę.
Maciuś, synku. Cześć. Jak się czujesz? Zaraz za chwileczkę pójdziemy do domu. Boli coś jeszcze? Nie, tylko nie czekaj tak, bo mu się strasznie bolało gardło. To Jaśka tylko bolały oczy. Wszystko w porządku poza tym? Możemy iść już do domu. Pójdziemy, nie, nic się nie martw, kochani, za chwileczkę. A ty może wiesz, co się stało? Nie. To w porządku będzie. Maciusiu, a może ty wiesz, kochanie, co się stało? Nie. Maciuś, ktoś taki gaz do szkoły przyniósł, nim psikał. Widziałeś może, kto to zrobił? Nie. A powiedz, Maciusiu, a może Jasiek Borek czymś psikał? Może się w coś bawiliście? Ja się w ogóle z nim nie bawię, proszę pani. Kasieńko, a ty widziałaś? Nie, mamuś. No jak oni mogli widzieć? Przecież on to chyba zrobił po kryjomu. Oczywiście, że tak. Nie zostawimy tego tak. Nie, na pewno. Trzymaj się, skarbie, niedługo do domu pójdziemy. Lekarze mają wyniki badań, które dają odpowiedź, czy pacjentka w ciąży ma raka. Węzły w klatce piersiowej nie są powiększone. No, USG też nie wskazuje na żadne zmiany nowotworowe. To jest stan zapalny. A pokaż mi jeszcze wyniki krwi. Tak, wątroba jest powiększona. Gorączka, wysypka, no stan zapalny. Z wyników to mi wygląda na mononukleozę. Albo toksoplazmozę. Wiesz co, jeśli to jest toksoplazmoza, to może być niebezpieczne dla dziecka. Trzeba ją przenieść na ginekologię i zrobić badania krwi. Dobrze. Moje obawy, że pacjentka może chorować na nowotwór, nie potwierdziły się. Podejrzewamy mononukleozę bądź groźną dla ciąży toksoplazmozę. No, cały czas trwają badania immunologiczne, a my nie możemy czekać. Toksoplazmoza może się okazać bardzo niebezpieczna dla dziecka, które może się urodzić z poważnymi wadami rozwojowymi. Na korytarzu czeka wzburzony mąż pacjentki. Nie mieści mu się w głowie, że żona ukrywała przed nim ciążę. Proszę pana, proszę się uspokoić, naprawdę. Ale gdzie pan idzie? Proszę pana, proszę stąd wyjść. Agnieszka, to on? To twój szef? Wyjdź stąd, daj mi wreszcie Agnieszka, spokój. błagam. Wiem, że jesteś w ciąży, pana, proszę cię. proszę natychmiast stąd wyjść. Pani doktor, niech zostanie. Agnieszka, proszę cię, muszę wiedzieć, czyje to dziecko? Łukasz, twoje, ale ty nie nadajesz się na ojca. Aga, chcesz z nim wychować to dziecko? Z kim? Z moim szefem? Co ty sobie w ogóle obsturałeś? Po prostu ja tak dalej nie dam rady, tak? Agnieszka, proszę cię, musimy spróbować. Dla niego, dla dziecka, dla naszego dziecka. Pani doktor, co z tymi badaniami? No niestety wyniki badań mogą wskazywać na mononukleozę albo toksoplazmozę. Ma pani w domu jakieś zwierzęta? Nie mam. Toksoplazmoza to groźne dla naszego dziecka? Właśnie dlatego będziemy musieli panią przenieść na oddział ginekologiczny, ale proszę się nie martwić. Ciąża jest wczesna, więc jest duża szansa na leczenie. Pacjentka dr Gajdy zostaje przeniesiona na ginekologię. Tymczasem ze szpitala zostaje wypisana dwójka dzieci. Chłopiec oskarżony o rozpylenie gazu musi zostać w szpitalu. Ma uszkodzoną rogówkę. A państwo wychodzicie? Co się dzieje? Coś jest nie w porządku? Nie jest w porządku, bo pana syn chodzi z naszymi dziećmi do klasy. Jak to? Nie rozumiem. No jak to pan nie rozumie? Przecież on dokucza dzieciom, prześladuje je. Jaś? Jak pan syna wychowuje? Jaś czasem nabroi, ale przecież to jest tylko dziecko. My rozumiemy, że chłopak nie ma matki, ale... Uważamy, że to on rozpylił ten gaz. Mój Jaś? No oczywiście, on i tak już nie ma czego szukać w naszej szkole. Pan sobie z synem nie radzi. Niech pan w końcu się weźmie za wychowanie swojego syna, bo się chłopak zmarnuje. Jasiek tego nie zrobił. Może Skąd pan go wziął ten bronić, gaz? ile pan chce, my już wiemy swoje. Tymczasem dyrektorka szkoły ma dla rodziców zaskakującą informację. Mają sprawcę. To nie Jaś, tylko uczeń ze starszej klasy. Sam się przyznał. Aha. Nic, idę do syna. Na razie. Jezu, koszmar. On sobie sam na taką opinię zasłużył. A my byliśmy przerażeni tym wszystkim. No jego ojciec, no współczuje mu. Tylko niech w końcu się z tym swoim synem zajmie. 7-letni Jaś Borek zostanie kilka dni na oddziale okulistyki. Lekarze chcą się upewnić, że operowane oko nie zostało uszkodzone przez gaz. Dzięki szybko zastosowanemu leczeniu lekarze mają nadzieję, że wszystko będzie dobrze i chłopak będzie normalnie widział. Stąd zbierać. Co tu? Widzę, że się sobie czasu milasz. Tak. Ale popatrz, co ci tata przyniósł. Coś, żeby ci było jeszcze szybciej, żebyś zdrowiał. Niedługo Jasia wypiszą ze szpitala. No a potem... No właśnie, co potem?
Jak oni mogli zrobić taką nagonkę? Przecież on niczego złego nie zrobił. A oni mi chcieli dziecko odbierać. Myślałem, żeby go przepisać do innej szkoły. Ale nie, przecież to byłaby kara, a on niczego złego nie zrobił. Badania immunologiczne potwierdziły u Agnieszki Górskiej toksoplazmozę. Kobieta jest leczona na oddziale ginekologii. Badania wykazały, że ciąża pacjentki rozwija się prawidłowo. Kobieta pogodziła się z mężem. Ten obiecał jej, że się zmieni. Razem chcą wychowywać swoje dziecko. Kochanie, teraz będzie dobrze, już teraz, jak już urodzisz to dziecko, to już znajdę tą pracę. Wychowamy razem, obiecuję ci. Poprawisz się? Tak, jak najbardziej poprawię się i wychowamy razem to dziecko. Spróbuję z Łukaszem jeszcze raz, ale okłamywał mnie, kombinował, nie mógł znaleźć pracy, no a teraz będzie mieli dziecko. Nie mogę cały czas nas wszystkich utrzymywać. Musi się w końcu ogarnąć, tak? Musi ponieść odpowiedzialność, pokazać, kto tu jest głową rodziny. Musi się zmienić. Grzesiek, chodź no tu do mnie, pomóż mi. Co? Zgarnęliśmy go z ulicy. Do szpitala policja przywozi 20-latka, który biegał nago po ulicy. Chłopak jest kompletnie pijany. W radiowozie dostał ataku drgawek. Dobra, trzymam go. Właśnie, przytrzymaj mi go, bo jeszcze muszę go słuchać. Bożej, cześć, to ja. Pacjentką szpitala jest kobieta, którą mąż zdradza z jej koleżanką. Co, dziwkę nie masz? Do łóżka? Nie, przecież dobrze wiesz, jak jest. Ja wiem, jak to wygląda. Oszukuję ją i mam romans z jej najlepszą przyjaciółką. Bożej, Ewelina, co się dzieje? W szpitalu prawda wychodzi na jaw. Okazuje się, że chłopak, który biegał nago po mieście, jest studentem prawa. Do szpitala przychodzi jego ojciec. Ratunku! Pomocy! Koledzy pijanego chłopaka chcą zabrać go ze szpitala. Przygotowują plan, który ma odwrócić uwagę lekarzy. Czy ucieczka im się uda? Zabieramy się stąd szybko. Idź w miarę prosto.